Dzień dobry, zobaczcie jaki szron jest na trawie. 7 rano, wstajemy, jedziemy z Mają do weterynarza, do dzisiaj godzina. Zimnica, chyba z -3 jest jeszcze o 7 rano. No, tak to o tobie mówię. O tobie mówię. A się Majeczka przytula. Przytula się, przytula. Dzień dobry z auta. Dzień dobry, nie pokazuj mnie, bo jestem niewyjściowy. Obrośnięty, zarośnięty jak agrest. Dziki. Wojtek zapomniał takiej maszynki do golenia z Niemiec i jest od zeszłego czwartku. A siekiera tępa, żeby się oskrobać chociaż. No. Muszę jakoś wytrzymać. Wyglądasz trochę jak? Jak dziki agrest. No troszkę. Moi drodzy, dzisiaj spędzamy dzień poza domkiem. W zasadzie to cały niestety, ale dużo rzeczy jest do załatwienia, a parę rzeczy trzeba po prostu było poza domkiem załatwić, więc dlatego jesteśmy w drodze. Maja odwieziona rano o 9 do weterynarza. Oczywiście spóźniliśmy się, bo po drodze był taki korek, że jakaś masakra. Straszny i staliśmy chyba z pół godziny gdzieś na jakimś skrzyżowaniu. Ale w każdym razie, no, dzwoniliśmy do weterynarza, że się spóźnimy. Trochę mi łezka poszła, bo denerwuję się bardzo. Ale chyba już jest wszystko ok, bo operacje, że tak powiem, przeprowadzają tylko od 9 do 11, więc gdyby coś było nie tak, a jest w tej chwili 11:04. To jest zabieg. Wiem, że to jest operacja. zabieg i tak się denerwuję. Powiem szczerze, że ona miała tylko, była uśpiona, miała mieć wyczyszczone zęby, bo ma straszny kamień na zębach i to powoduje też potem, że się bardzo zęby psują, więc a miała ekstremalny, więc dlatego się zdecydowaliśmy, żeby to zrobić. Miała też pani doktor zajrzeć do uszu, bo ona też ma, jak wszystkie cocker spaniele, ma skłonność do zapalenia uszu, więc przy okazji zajrzy do nich. No i odbieramy ją, wyobraźcie sobie, dopiero 16:30, więc jesteśmy zmuszeni być tutaj w okolicach Świebodzina aż cały dzień, nie? Ale załatwiamy sobie różne inne rzeczy przy okazji. Zajdziemy tu na kawę, tam na kawę i jakoś tam zleci. Tak, i potem tych kaw jest tyle w ciągu dnia, że ale rzeczywiście jedziemy na jedną, drugą, trzecią kawę przy okazji. No i już widzieliśmy chyba ze 3 razy żurawie przy drodze, ale nie wiem, czy uda mi się je nagrać. Zobaczymy, może się uda, fajnie by było. A u nas w ogóle ponoć ktoś tam nam z sąsiadów mówił, że już mój palec znowu widać. Ktoś z sąsiadów nam mówił, że podchodzą z lasu lisy i wilki. Także stawiamy płot. Tak chyba nie do końca tym razem. Ale już te, jak to się nazywa? Płotki? Czy jak to się nazywa? Zawsze zapomnę. Słupki ogrodzeniowe stoją. Słupki ogrodzeniowe stoją. Następnym razem tylko będzie trzeba rozwinąć i przymocować siatkę. Tak. Ty boisz się tych wilków? Przecież wilk ci nic nie zrobi, jak przyjdzie na dom. Nie ma ani kur, ani kaczków. Ale Maję porwie. Albo zagryzie. Maja się nie da. No nie wiem. W każdym razie, no taki mały wczoraj babcia mówi, ona nie idzie sama do ubikacji, ona idzie za mną. No to poszłyśmy razem w nocy. I co się śmiejesz? No bo sąsiadka tylko powiedziała, że tutaj w okolicy są wilki, oto już jest panika. No troszkę. No są, to jest park krajobrazowy, gdzie mieszkamy. Oto Tak. jest dużo zwierzyny. Łoś Dobra. nawet łazi sobie gdzieś. No ja chcę zobaczyć łosia akurat. W każdym razie oglądam widoczki i zobaczymy, czy może jakieś żurawie nam trafią. Już widziałam też bociany. Sio bociany, sio. Nam nie grozi. Nam nie grozi raczej.
stara granica polsko-niemiecka sprzed wojny. Tutaj była granica właśnie. Z Bąszynek, z Bąszyn. Aha. I to właśnie ta droga pozostałości pod Bostami jest jeszcze po niemiecka. Ale zobacz, położona jest nawierzchnia na bruku. Tak. Czyli nie ściągli tego bruku. Szkoda, bo bruk to fajna rzecz. To jest bardzo trwały przecież. Tylko się człowiek na tym trochę podskakuje. Tak zwane kocie łby. O, koniec Bąszynka. Ale mów co chcesz, ale te polskie wioseczki takie Klimatyczne, nie? mają swój urok, nie? Tak. A zobacz jak tu jest czysto wszędzie. Tak. Żadnych papierków, żadnych nic. No, No, w Niemczech już tak nie wygląda. Niemcy się chowają. Po prostu Tak. tam jest Sodoma i Gomora w porównaniu z tym, co jest w Polsce. Tak, jest bardzo brudno niestety. Chyba jak tam kurki na placyku chodzą. Rolnicy mają po prostu swoje gospodarstwa, kurki, nie kurki, ale wszystko jest, zobacz, czyściutko, zadbane. Tak, pięknie. Jednego papierka nie ma na drodze. Ktoś, kto mieszka w Niemczech, to wie o czym mówię. Tak, kolejna kawa wypita. Już dzisiaj która? Druga, a za chwilę będzie trzecia. W każdym razie w bardzo fajnym towarzystwie. Fajnie jest spotykać ludzi, którzy myślą tak jak my i ogólnie po prostu są Pozytywni. tak pozytywni i tak, wiecie, przyjemnie po prostu. Tam wygląda jakby woda, nie? Na drodze była. No i asfalt nagrzany jest przez słoneczko. Jest niby 6 stopni, ale słoneczko świeci. No. Dzisiaj późno będziemy w domku, bo Maję odbieramy dopiero 16:30 pod bidulka. O Jezus, tak mi jej żal. No ale cóż, trzeba było tak zrobić. I będzie winnica. Ktoś w winnicy zakłada. Taka młoda. No kot na środku drogi. O matko. Kocie, uciekaj. Kocie, uciekaj, bo cię ktoś przyjedzie. Mam nadzieję, że żaden shop pracz się nam nie trafi po drodze. Ale zrobilibyśmy znowu to samo, co zeszłym razem, podejrzewam. I zostawilibyśmy go na drodze. No. Patrzcie, jakie wierzby piękne. Wierzby, nie? Nie, Te z przodu były? to pole. To pole? Wyglądały jak Lipy. wierzby. Lipy, to pole, mieszanka. Ale to mnie tutaj zawsze zachwyca, jak jest czyściutko. Kiedyś się mówiło, że w Niemczech Deutsche Ordnung, to już go nie ma. To już jest mit. Tak, to już go nie ma niestety. Strasznie brudno jest w Niemczech. Pewnie nie wszędzie. Zapewne na pewno nie wszędzie, ale w większych miastach to jest katastrofa. Niestety. To jest już po prostu dużo przysłów takich niemieckich jest już Nieaktualnych. nieaktualnych. Ale napuszczali tego, wiecie. Wiecie czego, to mają co chcieli. Tak jak kiedyś było przysłowie langsam, langsam, aber sicher. No. Czyli powoli, powoli, ale dokładnie, nie? To już czegoś takiego nie ma, nawet wśród Niemców.
Jest powoli, ale nie dokładnie. Ale byle jak. Ale byle jak. Gdzie są te moje żurawie? Chciałam żurawie nagrać, a pochowały się. Wystraszyły się kamery na pewno. I zastanawiamy się, czemu tę jemiołę, a jest jej mnóstwo na drzewach, czemu nikt jej nie ściągnął przed świętami. Kiedyś tej jemioły było wszędzie pełno. Teraz też. W sklepach, wszędzie w sklepach, że sprzedawali na święta. No teraz się nie opłaca może, nie? To nikomu się nie chce wchodzić na drzewa. Być może. Tak, moi drodzy, już u teściowej w domu. Trochę żeśmy się ogarnęli. Prysznic, toaleta, takie wiecie, czystościowe sprawy, bo tam gdzie remontujemy i gdzie będziemy remontować w zasadzie dom i robimy różne prace, to tam nie ma możliwości się wykąpania, więc myć się trzeba w misce z wodą. A takie większe rzeczy typu głowa i wykąpać się całego, to trzeba właśnie tutaj do teściowej przyjechać, więc skorzystaliśmy, skoro jesteśmy tutaj, tak żeby coś się odświeżyć, że tak powiem. Jest już prawie, która to godzina, jest 3. Na 16 mamy jechać odebrać Maję od weterynarza. Jest wszystko na pewno ok, bo gdyby nie było, to pani doktor na pewno zadzwoniła, więc cieszymy się, że na pewno jest wszystko ok. Trochę mi ulżyło, że tak powiem. Także jeszcze chwila i jedziemy. Oczywiście obiadek był też, oczywiście tak. Przy okazji i pyszny zresztą. I zaraz będziemy jechać po Majeczkę do weterynarza. Ale ogonek lata. No, ogonek lata. Jak ogonek lata, to nieźle. No. No dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze, nie ma się. Wszystko ok. Moja trochę taka jeszcze nieobudzona jest. I
Wojtek podnosi się, kładzie i tak co chwilę. No już dobrze. Myszeczku, dobrze, będzie dobrze, nie? Byłam z mamą jeszcze na zakupach. Mama już jutro jedzie. Czas po prostu goni jak szalony. Chciała sobie tam coś jeszcze kupić Dino, bo w Gliwicach Dino nie ma. W ogóle nie ma Dino w Gliwicach? Nie wiem, czy jest, czy nie ma. No, musiałabyś sprawdzić. No jest w Łabędach, ale nie. W Łabędach jest, no, a w Gliwicach to ja przynajmniej nie słyszałam, żeby był. No, ale Łabędy to Gliwice przecież. No tak, wiem, zaraz obok Gliwic. Należy do Gliwic teoretycznie, no, wiem. W każdym razie idziemy sobie ze sklepu, bo ten czas tak leci jak szalony i już moja mama jutro rano leci, Boże, co ja gadam, jedzie pociągiem. Ale nie była to droga taka ciężka, co? Nie. To jest bardzo dobre połączenie. No. Wojtek został z Mają na ten czas, bo Maja taka jeszcze jest skołowana kompletnie. Taka, jak jechaliśmy autem, to najpierw leżała i się tak kiwała i jęczała troszkę. Taka nie do końca obudzona. A potem jak nagle skoczyła na mnie w drugą stronę, bo ja siedziałam z tyłu z nią, właśnie w razie W, gdyby coś tam jej nagle, nie wiem co się stało. I nagle tak skoczyła na mnie w drugą stronę, że mi telefon wytrąciła z ręki i wszystko spadło na podłogę. No i dlatego z nią właśnie usiadłam z tyłu, bo różnie może być w takiej sytuacji, jak pies jest po narkozie, nie? No i teraz idziemy i zrobimy resztkę kiełbasek z wczoraj na ognisku. Bo tam troszkę jeszcze nam zostało. Parę sztuk na kolację. Będziesz jeść? Coś tam wiem. Wiesz, mama zmęczona chyba bardzo, co? Nie no, cały tydzień roboty. To. No. Było co robić. Było. Było co robić. Tak, moi drodzy, to był długi dzień. Długi, bardzo stresujący dzień, powiem szczerze. Nawet Wojtek powiedział, że stresujący był, nie? Chociaż nie pokazywał po sobie, ale był dla nas obu stresujący, bo Maja jest dla nas bardzo ważna i nie każdy to zrozumie, ale tak jest. Dla nas jest bardzo ważna i nie chcieliśmy tu wracać z powrotem bez niej, absolutnie. Ale na szczęście wszystko potoczyło się tak, jak powinno. Wszystko jest okej, nie? Wszystko jest okej. Kiełbaski się pieką. Żegnamy się z wami dzisiaj i zapraszamy do kolejnego odcinka. Dziękujemy za oglądanie. Pod tytułem? Pod tytułem jeszcze nie wiem. Operacja Mai. Nie mam pojęcia, jaki tytuł dam. Czemu? Nie, no to oto w tym odcinku było. W następnym już będzie coś innego. No ja nie wiem, jaki odcinek będzie następny. Operacja liść dębu. Albo coś. Podłączenie wody. Zobaczymy, co się będzie działo. Co życie przyniesie. Tak. Na razie. Trzymajcie się. Pa! Pa.